tak żeby być do końca fair, muszę wytłumaczyć ludziom, którzy nie mieszkają w Wielkiej Brytanii, że tak do końca nie wygląda Wielka Brytania, jak była pokazana na tym filmie. O, tutaj się właśnie buduje jakiś następny muzułmański most, to się nazywa. God bless Poland, victim in Russia. God bless Ukraine, victim in Russia. Russia is a coward. Cześć, ten materiał w sumie postanowiłem nagrać w odpowiedzi na ostatni film, który miał bardzo dużo komentarzy. No i tak, żeby być do końca fair, muszę wytłumaczyć ludziom, którzy nie mieszkają w Wielkiej Brytanii, że tak do końca nie wygląda Wielka Brytania, jak była pokazana na tym filmie. To się tyczy głównie dużych miast, wielkich aglomeracji. Słusznie napisał pewien pan, który jeździ po Anglii i mieszka tutaj i mówi, że miasta, wsie i małe miasteczka to są dwa różne światy. No i takim najlepszym przykładem będzie po prostu wyjechać za miasto i sami zobaczycie, jak wyglądają małe miasteczka, wsie i życie, które się toczy na weekend. No jeszcze nawiążę właśnie do tego, że do Wielkiej Brytanii dlatego napłynęło tyle emigrantów, bo po prostu rozwijał się przemysł i były potrzebne ręce do pracy. Ale nie zapominajmy, że w Polsce też się gospodarka rozkręca coraz bardziej. No i czy nie było ostatnio wizyty premiera Indii? Ciekawe po co? Może zacznie się teraz najazd Hindusów do Polski tym razem. Także przypomnę, że cały czas znajdujemy się niedaleko miasta Daventry. To są bardzo fajne regiony. Także można sobie porównać, jak wygląda małe miasto, okolice z dużymi molochami. I ja tak właśnie będę przedstawiał. Następnie pojedziemy, niedaleko tutaj jest ten Silverstone Tor. Później pojedziemy jeszcze do innej miejscowości, do jeszcze innej miejscowości i sobie obejrzeć i wyciągać wnioski samemu. Ja tu nic absolutnie nie będę sugerował, tylko jak mówię, czułem się nie fair, przedstawiając tylko jedną stronę medalu, a ludzie, którzy tutaj nie byli, po prostu złe wnioski wyciągnęli i myśleli, że tak jest wszędzie. Nie, tak wcale nie jest. Silverstone. Tak wygląda dojazd. Także w środku obiektu nie wolno robić zdjęć żadnych. Rozmawiałem z security, ale są na to sposoby. Przejedziemy się w inne miejsce. Tutaj, gdzie jestem, oczywiście w koło z tego co widzę, są pola namiotowe, hotele, bo jednak są tutaj imprezy i dosyć dużo przyjeżdża widzów. Byłem tutaj parę razy motocyklem w trakcie GP, czy tam samych wyścigów Formuły 1. To jest masakra, pełno ludzi, ciężko się wbić. Dlatego dzisiaj przyjechałem, jak jest luźniej. Są jakieś tam treningi na torze, no ale jak mówię, tam nie pozwolił mi filmować, a nie chcę tak na chama tam z tą kamerą, bo to jednak tam różne telewizje są i mają prawa właśnie do nagrywania i nie wiem, jakie by mogły być konsekwencje tego. Zobaczymy, gdzie tu można zajechać. Jest festiwal, jedziemy dalej. Muzeum and Cafe Parking. Okej.
Tak, to jest miasteczko Chipping Norton. Tutaj zrobiłem stop po drodze do Clarkson Farm. To jest farma tego, co Clarksona, który występował w Top Gear. Jest obrężone przez turystów. Musiałem taki lekki objazd zrobić, żeby nie stać w korkach. No bo to wszyscy prawdopodobnie jadą na tą farmę, zaraz się okaże. Ale jak to oni jadą na tą farmę, no to będzie nieźle. Dotarłem do tej farmy Clarksona, czyli Clarkson Farm. To coś mi się tak przypomina, jak byłem u Gienka z Plutycz, tylko tu jest, nie wiem, 1000 razy większa skala, nie można gdzie zaparkować. Także jak ktoś przyjedzie, to się niech się uzbroi w cierpliwość. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. No to jest niesamowite, co robi Sława. No, on był sławnym facetem, występował w Top Gear i po rozstaniu z BBC założył tutaj ten program dla Amazon Prime, to się nazywa Clarkson Farm. No i ludzie to zwietrzyli i przyjeżdżają jak pielgrzymki tutaj. Przejdę się, zobaczę, co tam jest. Może mi się uda nakręcić parę ujęć z drona i będzie grał. Najlepiej tutaj właśnie przyjechać tym motocyklem, to się można wbić, bo ja nie wiem, kiedy wyjadę. Zresztą ja pokażę, jak to wygląda tutaj dojazd. Masakra. I tutaj jest wejście. Zobaczymy, co tu przedstawia, ale tu już widzę, jest całkiem inne towarzystwo ludzi. Tu jest sklepik, a można nakupić różne produkty takie wyrabiane niby na tej farmie. Niby, a raczej na pewno, z tego co słyszałem z opinii, to tutaj są wyrabiane, ale tak, tu za tym busem można zaobserwować, jaka jest kolejka. Się ciągnie taki ogonek, jak u nas za czasów komuny. Coś niesamowitego. No, powoli się załamuje pogoda i to będzie już mój przedostatni stop. Ostatni stop to będzie niespodzianka, czyli jak tu się nie spodoba, a jesteśmy w mieście Szekspira, Stratford. Zobaczymy, kto tu mieszka, jaka tu jest społeczność i później przejedziemy do ostatniego miejsca. Stratford jest
bardzo turystyczną, ze względu na Szekspira, turystyczną miejscowością. To można zauważyć. Dzisiaj, mimo deszczu, no taka mrzaweczka jest, ale i tak jest dużo ludzi, a w takie słoneczne dnie to tutaj te łąki to są pełne ludzi. Tutaj można sobie wykupić też taką podróż łódką, nie takim kajaczkiem jak te dziewczyny płyną, ale taką z przewodnikiem. I on wtedy udaje się w różne miejsca i też udaje się w taką dzielnicę willową, gdzie mieszkają znani ludzie i to dosyć ciekawie opowiada o tym, ale dzisiaj nie będę już jeździł, bo dzisiaj jesteśmy tutaj w innym celu. Mijając tłumnie przechodzących ludzi, słychać bardzo często język polski. Chyba jest, tak mogę powiedzieć, po angielskim tutaj najbardziej spotykanym wśród turystów językiem, który dzisiaj słyszę. Ale przejdziemy się dalej, może to się zmieni. Charakterystyczne zabudowania. W wielu angielskich miastach takie są, ale to są zadbane, fajne. Postaram się znaleźć, gdzie się urodził Szekspir i będziemy się zawijać. No i tutaj mi się wydaje jest główny deptak. Tak. I tu będzie właśnie dom, gdzie się urodził Szekspir. Tak, tutaj jest miejsce narodzenia Szekspira. Nie jest jakoś zbytnio oblężony przez turystów. Nawet nie ma wejść. No i jeszcze króciutko powiem od tego ostatniego miejsca, gdzie byliśmy na farmie Clarksona. O, język mi się plącze. Jechałem tutaj do Stratford, bardzo fajna, malownicza trasa. Często nie jeżdżę tędy, bo taka dosyć kręta, nie można szybko jechać, ale jeżeli ktoś motorem jeździ, to jest bardzo fajna. Od razu widać, że tam mieszkają właśnie przeważnie rdzenni mieszkańcy. To fajnie jest zadbane domki, trawa przycięta, nie ma tych śmieci. No jak mówię, to był przedostatni stop. Teraz udamy się do ostatniego stopu i będziemy powoli kończyć te odcinki. Początkowo miałem jechać do Leamington Spa, ale po drodze doszedłem do wniosku, że lepiej pojadę tutaj, bo bardziej znane miasto, też nieduże, też można zobaczyć, kto tu mieszka i sobie porównać do odcinka pierwszego. Londyn, Brixton, Hounslow. Aż by się chciało tutaj dłużej zostać, ale Stratford to jest na cały odcinek, tak można powiedzieć, miasto, bo tu jest naprawdę dużo atrakcji, a ja mam do pokazania jeszcze jedno miejsce, a doba ma tylko 24 godziny, także jedziemy. Mam dzień spóźnienia. Ten materiał już miał być nagrany wczoraj, ale i tak to nagrywałem 2 dni. Się zebrałem dopiero dzisiaj, żeby to dokończyć i chcę to pomontować, żeby poszło, bo później już następne odcinki będą z Polski. Ale to już zapowiem, co będzie w Polsce nagrywane na ostatnim stopie, jak mówiłem. To będzie niespodzianka. Czekajcie do ostatniego stopu. No i na koniec, jak mówiłem, że będzie niespodzianka. Jest niespodzianka, żebyście nie zapomnieli, o czym ten film powstał. Dlatego jesteśmy w dużym mieście Coventry. Wracamy do normalności. Nie, to nie jest normalne. Ale święte słowa, które powiedział któryś z komentujących, że tak jak byłem, małe miasteczka, wioseczki, to jest całkiem inny świat jak miasta duże. Możecie zobaczyć. O, tutaj się właśnie buduje jakiś następny muzułmański most, to się nazywa. No i tu w koło jest dużo właśnie hinduskich biznesów. Taka godzina jest, że jest po obiedzie i za bardzo ich na ulicy nie widać.
No i niestety no, ciężko mówić o tym, no ale no tu gdzie zamieszkują właśnie Hindusi, oni taki robią syf, że szkoda gadać. Dużo syfią. Big fella. I'm not fighting you. No, what's Jesus, happened? you're a big guy. You're right, son. Bless you, brother. Bless you, brother. We was great. I come from Poland. Oh, Poland! I have friend from there, Stefan Malinowski, my dear friend. God bless Poland. And you know what? Polish strong people. Do you know what? My father was in 2 world wars. He lived in India, in Bengal for 37 years. And during the war, he saw young Polish men, only 18. They only had a few hours driving Spitfires. They couldn't fight the Germans, but they crashed the plane into the Germans and killed them. My father saw young Polish men of 18 who couldn't fly, but he knew a little bit. God bless Poland, victim in Russia. God bless Ukraine, victim in Russia. Russia is a coward, They can fight little countries, but they wouldn't even attack England because they're cowards. Russia only attacks little countries that can't defend themselves. Margaret Thatcher said to Russia, come on, I'm from a little country, try and attack England, and he wouldn't. The Russian bear is a coward. No a pan tutaj przy piwku, nie będę tłumaczył tego, ale ogólnie powiem, że chwali bohaterstwo polskich żołnierzy, pilotów, no i mówił, że kocha Polskę, kocha Ukrainę, a nie cierpi Rosjan, dlatego że napadli na tak słabe państwo i że mieszkają w tak dużym państwie i ciągle im mało miejsca. Ogólnie tak mu chodziło o to. No i na zakończenie zapowiem, co będzie się działo dalej. Dalej będzie Warszawa, będzie Stadion Narodowy, będzie Fame MMA, później będzie Berlin. No i tutaj z tej dzielnicy hinduskiej w Coventry zakończę słowami Chapati, please don't break my heart. Do zobaczenia w następnych odcinkach.